Witam. Zegar astrologiczny, tak? Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza. 23 wrzesień 2024 rok. Godzina. W tej chwili jest 15 akurat. I tak właśnie wygląda nasz kosmogram. Czy interesująco? Trudno powiedzieć, ale w pewnym momencie znaleźliśmy się w momencie zodiakalnej wagi i mamy duadę wagi, czyli początek. Jesteśmy w sytuacji takiej, której powinniśmy się zastanowić nad jedną rzeczą. Co dalej począć, kiedy przed nami nowy rok, ten astrologiczny i ten rok, który otwiera nam działania. Czy faktycznie jest to bardzo interesujący czas, czy też nie? W gruncie rzeczy dążymy do rozwoju, którego jeszcze nie było w ogóle na świecie, do tej równowagi, tylko czy wytrzyma to umysł człowieka. Czyli mówimy o popularnym Al. Jednym z najważniejszych ludzi w tym systemie jest Wojciech Zaręba, Polak, który tworzy właśnie tą sztuczną inteligencję i te działania wszystkie, które są nie tyle przed nami, co nas zdominują. I trzeba się przyjrzeć, jak to będzie. Waga ma dwie szale i zawsze idzie w tym kierunku zrównoważenia, czyli Yang-Yin. Po jednej stronie ma wojowniczego Marsa, po drugiej stronie ma planetę Wenus. Planeta Wenus jest bardzo dziwną planetą. Planeta Wenus ma dwa swoje sektory czy domy do opanowania i jednym z domów jest byk. I teraz patrząc się z punktu widzenia wagi na byka, musimy stwierdzić, że dochodzimy do kwinkunsu. Kwinkus nigdy nie zamyka nam drogi. Zawsze nam otwiera, ponieważ rozeta kwinkunsów jest spiralą w pewnym sensie DNA. Czyli historii, która jest niezamknięta. Historia zamyka się tylko wtedy, kiedy coś się kończy. Kilka razy w świecie skończyły się cywilizacje. Nie wiemy nic o Tolmekach, mało co wiemy o Aztekach. Zupełnie prawie nic nie wiemy o Egipcie, a już zupełnie o Sumerze. Mimo że tych tabliczek jest bardzo dużo, ale one w gruncie rzeczy zostały niedawno odczytane, ale nie wszystkie. Stworzono tą teorię, że pochodzimy od niedawna. W tej chwili obchodzimy tam ileś lat, 2000, ale w innej religii mamy zupełnie inną datę. To jest data właśnie ta, o której wczoraj mówiłem. Ojca naszego, czyli dokładnie powiedzmy, że urodzina Adama. Śmiesznie to brzmi, bo rozmawiamy o wadze, a jednak w wadze, a tyle problemów. Problemów, które są egzystencjalne i dla nas chyba najważniejsze, bo w tym momencie musimy wybrać, czy faktycznie jesteśmy przygotowani
do tego, by z tej całej wiedzy wybrać tą wiedzę najbardziej realną, czy też najbardziej idealną, po to, żeby nam się łatwiej żyło, czy w gruncie rzeczy jesteśmy my cywilizacją, która sama siebie niszczy. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Zazdrościmy drugiemu człowiekowi to, że jest, zazdrościmy drugiemu człowiekowi, że coś ma, zazdrościmy drugiemu człowiekowi, że jemu się udało, a nam nie. Nie potrafimy jednej rzeczy pojąć, że to wszystko zależy tylko wyłącznie od nas. W królewskiej wiedzy jest taka sprawa, że w gruncie rzeczy ułatwia nam funkcjonowanie w przestrzeni. Funkcjonowanie w przestrzeni, gdzie zastanawiamy się, jak dalej realizować nasze plany, o których mówiłem. Jesteśmy przed wejściem w nowy rok. Rok oczywiście ten kalendarzowy, czyli od wagi do wagi, ale za chwilę będzie też ten rok kalendarzowy, który będzie miał zupełnie inne znaczenie. No i także będzie ten astronomiczny rok, który jest od 21 marca. I znowuż, czyli mamy jakby 3 kalendarze. No, w dawnych cywilizacjach było nawet więcej tych kalendarzy, dlatego że mamy, chociaż dzisiaj też by można było tak powiedzieć, liturgiczny kalendarz, który rozpoczyna się od 3 króli, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Mamy także ten mojżeszowy właśnie, który ma 5000 chyba ileś lat, nie pamiętam nawet w tej chwili. No i mamy także chiński kalendarz, mamy jeszcze no, ten kalendarz, który się skończył Majów, i rozpoczął nową jakby epokę. Zresztą w tym momencie żeśmy stwierdzili, że kończy się nasza cywilizacja. Czy ona się skończyła? Trudno powiedzieć. Nie można mówić, że jest jakiś punkt, ale punktem może być ten al, który otworzy właściwie po ujarzmieniu przez człowieka ognia i stworzenia koła, to jest następne odkrycie. Bo trzeba przyznać, że wszystkie odkrycia jakiekolwiek, które były, są ku pomocy człowiekowi. Czy al będzie pomagał człowiekowi, czy też nie, to jest wielki problem, dlatego że w tej chwili raczej idziemy tą drogą degradacji, bardzo silnej degradacji człowieka. W tej chwili tworzymy, właściwie chcemy stworzyć nowy świat. Tylko że ten nowy świat tworzy człowiek, a nie przyroda. Bo kiedy tworzy przyroda, kiedy my współpracujemy z przyrodą i człowiek pomaga tej przyrodzie, jest dużo lepiej niż on ma sam tworzyć. Zresztą kilka razy żeśmy już tworzyli. Mamy Sodomę, Gomorę i zrobiliśmy jakieś eksperymenty. Ostatnio owieczka Doli i to też był jakiś eksperyment i jeszcze wiele było takich eksperymentów, które w gruncie rzeczy dopiero teraz odkrywamy prawidła, dlaczego tak jest. Ponieważ nie ma w tym, no ktoś powie, ale już wiem, co Pan ma na myśli, że Boga, Stwórcy, coś jest. Już wiemy o tym, że jest nieskończona ilość wymiarów, nieskończona ilość czasów. I wiemy o tym, chociażby z ksiąg Wed, że w gruncie rzeczy, w którym momencie i jakim czasie znajdujemy się. Te czasy można pokonywać, tylko trzeba się nauczyć je zorganizować. Czy jest ta organizacja? Oczywiście, że jest i nad nią się pracuje. Tylko
czy my potrafimy tą organizację wykorzystać do celów pozytywnych czy negatywnych. W tej chwili tworzymy AL, który jest w rzeczywistości ułatwieniem, ale pójdzie prawdopodobnie w tym kierunku, żeby ujarzmić nas, żeby nam stworzyć pewne warunki, w których my będziemy funkcjonować. Ale możemy też zrobić inaczej. To, co się dzieje w przyrodzie. Takie porozumienie mają chociażby grzyby. Grzyby się łączą z sobą i te grzybnie funkcjonują. Mało tego, okazuje się, że w świecie są. Ale nie tylko grzyby się porozumiewają. Porozumiewają się jeszcze inne rośliny między sobą. Ostrzegają, zwierzęta też. Czyli świat przyrody już to kiedyś zrobił. Już się tego czegoś nauczył. I funkcjonuje na zasadzie oczywiście, że niektóre gatunki odchodzą, inne przychodzą. Jest dominacja pewnego gatunku i to jest normalne. My też jesteśmy pewną częścią przyrody, tylko czy czasami przez stworzenie takiego systemu nie unicestwimy się i nie uruchomimy na przykład apokalipsy świętego Jana. Bo w gruncie rzeczy mamy szczęście też, że pan Wojciech jest Polakiem i miejmy nadzieję, że ma tą historię nas zna i że wie, na czym polega martyrologia człowieka. W dodatku my jako Polacy mamy przewodnią rolę, to trzeba przyznać, w każdej dziedzinie na świecie, tych największych. Jednym z największych odkrywców, który do tej pory jest jakby nieopłacany, nic nie miał, oczywiście, że jest Tesla. Tesla akurat nie jest Polakiem, ale jest Słowianinem. Ale idąc gdzie indziej, jeżeli patrzymy na człowieka, który wprowadził destylację ropy naftowej i odkrył benzynę, od której teraz niby chcemy odejść, co jest kompletną chybionym pomysłem, dlatego że jeżeli jest to paliwo i to paliwo wytworzyło jeszcze jakieś inne, a w dodatku następny Polak stworzył to, że możemy z tego tworzywa sztucznego, czyli plastiku otrzymać z powrotem, czy z opon otrzymać z powrotem czystą inne paliwo, czy to samo paliwo, ale zacząć funkcjonować, no to chyba o czymś to świadczy. W tej chwili Polka stworzyła grafen i tam jeszcze inne rzeczy. Tutaj na Politechnice Łódzkiej stworzyła dziewczyna jakieś 20 parę lat temu sztuczną skórę. I ciągle my tworzymy i nie odnosimy sukcesów, chociażby błękitny laser. I wiele, nie mówiąc o zderzaku, który właściwie nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że się nie opłaca. I teraz do czego chcę doprowadzić? Chcę doprowadzić, po co ten AL? W którym kierunku on pójdzie? Czy pójdzie w tym kierunku tak, jak poszła cywilizacja Majów, czy tak, jak zginęła cywilizacja opisana w powieści Faraon? Bo chyba na tym to polega. Mamy tego swojego kapłana, który jest właśnie Wojciech, omen, ale święty Wojciech też jest patronem nas, Polaków. I czy czasami to nie można pogodzić? Czy czasami nie można tego zweryfikować? Czy nie można tego... Akurat nie mam kosmogramu u pana Wojciecha i może zdobędę, ale nie liczę na to. I proszę nie liczyć, chyba że jakimś cudem ktoś pomoże mnie. Ale u źródeł, czyli u rodziców i najlepiej u mamy,
i za zgodą mamy oczywiście telefoniczną czy jakąś, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś mi przyśle z Wikipedii dane i z tej danych będę referował, bo no to nie jest ten moment. No, tutaj wiele osób, nie wiem czy pod moim, czy nie moim tutaj przewodnictwem, że te kosmogramy są chybione. I oczywiście, że są chybione, bo i tak w trakcie życia musimy kilka razy je poprawiać i sami nie wiemy, zresztą ja sam mam wielki kłopot ze swoim kosmogramem, ponieważ sam nie wiem, która to jest minuta i gdzie, a w dodatku, no co tu ukrywać. Zawsze tak jest, dlatego że jeżeli wpisujemy tą godzinę, to czasami po prostu ta godzina jest wpisywana już po całej ceremonii, czyli po odcięciu pępowiny, po umyciu i no i wreszcie przy tym zeszycie wpisanie i to wszystko trwa jakiś tam moment, jakąś chwilę, no i w ten sposób czas leci i 15-20, no można wyliczyć. Dlatego też możemy po liturgii chrztu na przykład jakiegoś państwa i długości tej mszy, tej całej ceremonii zrobić, że ta ceremonia, przypuśćmy, rozpoczęła się o jakimś czasie, a na ogół jest to czas stricte określony. No więc można tak wyliczyć i dlatego polski kosmogram ma tak, a nie inaczej. I potem weryfikacja poprzez jakieś wydarzenia. I teraz ten AL ma ten czas, który jest teraz, on ma w przyszłym roku, czyli w 2025 ruszyć już w pełni i być zaszeregowany do narzędzi. I teraz to narzędzie czym będzie? Czy będzie tym, co tą włócznią Maurycego, która wiecie co zrobiła, czy będzie tym rzymskim mieczem, czy będzie w gruncie rzeczy pługiem, który zaorze tą ziemię i da nowe życie. Czy faktycznie nowe życie zaistnieje, czyli jak będzie funkcjonować ten świat. Bo w tej chwili uważa się, że ten świat nie jest w gruncie rzeczy przygotowany do żadnych zmian, dlatego że tak funkcjonują w założeniu media. Ale czy człowiek nie jest stworzony do wyższej świadomości i do łatwiejszego życia, tylko czy to będzie łatwiejsze życie, czy będzie utrudnienie tego życia. Ujarzmienie przez 2 drewienka i rozżarzenie i stworzenie ognia, pokazanie świętego ognia i rozpoczęcie konsumpcji zupełnie innych żywieniowych stworzyło to, że rozpoczęliśmy człowieczeństwo. Nie byliśmy tak zwierzęta, tylko odeszliśmy od zwierząt, bo rozpoczęliśmy przygotowywanie sobie strawy. I ta strawa jest pewną częścią cywilizacji, w jakiej żyjemy. Inaczej się żywią gdzieś tam nad morzem, inaczej Eskimosi i zupełnie co innego. I tak bardzo często konsumujemy to wszystko w formie pierwotnej, czyli tak zwierzęta, chociażby słynna rzodkiewka, wyjmujemy z gleby czy na przykład, już nie mówię o owocach, czy jabłku, tym rajskim, to z drzewa mądrości, ale jeszcze inne formy są, które zaskoczony jestem,
wiewiórka spadła i to nawet dosyć wysoko i uciekła dalej. Akurat gdybym miał taką kamerę na głowie i mógł, to by można było to uchwycić. To też jest w pewnym sensie to, co widzimy, jakie mamy działanie. I właśnie o to mnie chodzi, że w pewnym momencie jest szczęście. Tylko co my wpiszemy do tego algorytmu, jak będzie ta maszyna funkcjonować, jak będą te sekwencje, które wpiszemy, czy wpiszemy sukcesy, czy wpiszemy nieszczęścia, czy wpiszemy jedno i drugie i tak wybierze ten kłopotliwy, ten najgorszy. Tylko czy najgorszy jest najgorszym, czy najlepszy? Kto jest pierwszy, a kto jest ostatni w tym rzędzie? Jak będzie ta cywilizacja szła, w którym kierunku? Bo waga w tej chwili, jak jest, ona rozważa. I my wchodzimy w ten nowy rok, 2020, no i waga nie zmienia jeszcze, ale już Sylwester zmienia. I my się teraz przygotowujemy do wagi, ale do tego psychicznego naszego, do tego naszego, który rozpoczyna tą naszą działalność człowieka, czyli od urodzin Adama i stworzenia świadomości. I ta świadomość nagle zostaje przejęta przez jakiś algorytm. I czy ten algorytm będzie nas promował, czy nas... I tutaj jest problem. Czy to niedopowiedziane słowo zacznie funkcjonować i będzie realizować swój plan? Na ile ten plan będzie zrealizowany i na ile ten plan będzie zniszczony? Bo jak do tej pory wszystkie cywilizacje, które istniały, zostały zdegradowane i zostały właściwie doprowadzone do pewnej nicości. I nawet nie potrafimy rozpoznać, co dalej. Co wiemy o Tolmekach? Wracam do tego samego źródła. Co wiemy o Aztekach, mimo że Aztecy żyją? Co wiemy o, przypuśćmy, Wedach? Mimo że ta wedyjska kultura istnieje, ale pamiętajmy o tym, że ta wedyjska kultura jest tak zdominowana przez kulturę europejską, gdzie urzeczywistniają tylko te formy, które oni chcą pokazać nam, ponieważ patrzą na nas zupełnie z innego punktu. Dlatego też bardzo często, jeżeli mówimy o Wedach, jeżeli mówimy o czymkolwiek, przecież nas nie uczą. Uczono nas sanskrytu, oczywiście uczono nas łaciny, uczono w szkołach greki. Łacina zdominowała, bo dzisiaj funkcjonuje jeszcze w medycynie i w pewnych dziedzinach, tak, w prawie, ale greka już prawie odchodzi gdzieś na margines, mimo że pewna część świata tą grekę kultywuje. Sanskryt nadal istnieje, ale istnieje tylko akurat w tej grupie, która w tej chwili zdominowała świat, bo jest największą grupą na świecie i funkcjonuje, tylko my ich traktujemy jako kategorię no troszeczkę gorszą, tak. Ta kultura nie jest naszą kulturą i my wywyższamy siebie jako Europejczycy, a czy to jest prawda? Teraz jeszcze mamy taoizm i mamy tutaj jeszcze zupełnie inne państwo środka, nazwijmy to, tak już nazywamy. I ogrodzone pewnymi formami, gdzie właściwie przejęło w tej chwili całą egzystencję, mimo to, że oni się zgromadzili w pewnej formie, a trzeba brać pod uwagę, że
Te kraje mają bardzo dużo w sobie wagi i rozwagi. Chociażby tutaj, jeżeli patrzymy na Chiny, to rak, a patrząc na Indię, to koziorożec. I teraz współpracując z tym wszystkim, to wszystko zaczyna nam grać. Kto rolę przewodnią przejmie? No na pewno Hindusi przyjmą, dlatego że ich jest najwięcej i oni zaczną emanować tą swoją wiedzą, tylko czy ta wiedza pójdzie w tym kierunku właśnie art, czy pójdzie w kierunku sanskrytu, czy będzie podział jakby na dwie rzeczywistości. My przeżyliśmy już tą rzeczywistość przez mur berliński i kiedy on się zawalił, nagle obniżyliśmy swój poziom. I to bardzo. Ja musiałem opuścić Austrię, Österreich, tak, jak to się mówi, i przejechałem zupełnie gdzie indziej. I potem nagle kryzys polityczny, który jest i w tej chwili znowuż powrót do jakiegoś systemu, który ten system niszczy, nazwijmy to w pewnym sensie narodowość i te narodowości zostają jakby, powiedzmy, że stłumione innymi zachowaniami społecznymi, gdzie następuje ta nierównowaga pomiędzy Yang i Yin. Dlaczego? Bo po to istnieje baran, żeby zdobywać, waga, żeby negocjować i selekcjonować to wszystko, co jest. Teraz jesteśmy w stanie wagi i przecież to jest przeciwdziałanie całej tej świadomości, bo w baranie mamy ten rok astrologiczny i astronomiczny, a tutaj mamy ten rok stworzenia człowieka i budowania jego świadomości, odwagi, kiedy już jesteśmy po żniwach, kiedy już zrobiliśmy zapasy i możemy teraz zastanowić się, co dalej. Przed nami jest następny znak, który jest w pewnym sensie psychologią, pograniczem życia czy śmierci, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Dlatego ten moment wagi jest tak szalenie ważny, ale wcześniej mamy z kolei pannę, którą już przeżyliśmy, która jest matematyczna, szczegółowa, penetruje nasze dążenia i penetruje naszą świadomość cyfrową i w pewnym sensie dzielimy się na umysły ścisłe i które wolą nie brać w tym udziału. I teraz podzieliliśmy sobie ten świat na tragedię i komedię, ale nie ma pośredniego, ani nie ma tego trzeciego czy czwartego. A przecież wymiarowość jest różna. Stworzyliśmy inne formy jakby teatralne, czy też w sztuce, czy podzieliliśmy to, sklasyfikowaliśmy, ale w rzeczywistości ten al może nas umieścić w takich ramach, a nie innych, a my nie będziemy mogli wyjść z tego matriksu. To nie jest tylko to, bo jeszcze są zupełnie inne światy, które dla nas są zupełnie niedostępne. I wtedy wchodzimy w świat cube. I w tym działaniu tylko następuje destrukcja, ponieważ tylko jeden zwycięża. I ta świadomość wyszła z kraju, ten film wyszedł z kraju, który właściwie w tym bierze udział. A co jest przyczyną? Przyczyną tego wszystkiego jest tylko jedna rzecz, która jest najbardziej niebezpieczną rzeczą, czyli energia. Bo jeżeli zabraknie energii, w tym świecie my wracamy do
punktu wyjścia, ale właśnie tego Adama, czyli do łuczywa. Czyli znowuż walka o ogień. Jeżeli ktoś oglądał ten film i pamięta, no to przecież chylę czoła. A jeszcze oprócz tego, tej walki o ogień, która była dla mnie szokiem filmowym, ponieważ ten film się odbywał bez słowa, tak jak Katedra. Taki film, ale to animowany. I mimo to cały czas budujemy wokół tutaj europejskiej kultury siebie, a nie budujemy według najlepszych wzorów. Tylko te wzory są ujęte w kastowości. A kastowość nie pozwala na to, bo jest reinkarnacja. Jeżeli jest reinkarnacja, to jest zupełnie inny temat. I ten temat reinkarnacji dzisiaj właściwie jest stosowany bardzo i to świadomie, czyli dokładnie eutanazja. Już nam jesteś niepotrzebny. Zostawiłeś swoich przodków albo nie dopuściliśmy się ciebie. Nie masz już tej linii, skończyła się. I w ten sposób selekcja nastąpi przez al. Czy do tego dążymy? Czy tak będziemy budować świadomość? Teraz tak, trzeba brać pod uwagę, że w kulturach równikowych osoby, które mają, nazwijmy to, odchyły, czy też starcy, bo tutaj trzeba wymienić starców na trzecim miejscu, ale osoby, które mają w pewnym sensie zachowania inne, są traktowane jako bardzo mądre osoby, jako te, które widzą inny świat. Któregoś dnia byłem na plaży i na plażę weszła grupa dzieci, nazwijmy to nienormalnych. I prowadziły tą grupę siostry zakonne. Ja zresztą o tym mówiłem już kiedyś, chyba z jakieś 15 lat temu, tutaj na YouTubie. I do tej siostry, akurat byliśmy niedaleko, ja mówię, siostro, to są bardzo biedne dzieci. Ona mówi, nie, niech pan się przejrzy. I faktycznie, gdyby patrzyłem na to, te dzieci były szczęśliwe w swoim świecie. Ten świat dla nich był może tylko przesypywaniem piasku, monotonnym przesypywaniu, ale on się uczył tego. Uczył się tego świadomego szczęścia i te dzieci nie były ograniczone niczym. One były ograniczone swoim światem. Ten świat jest zamknięty i zupełnie inaczej wyglądający. I to jest najciekawsze, że to wszystko odbywa się na zasadzie jestem i żyję. Jeżeli żyję i jestem, to jestem bardzo szczęśliwy i w gruncie rzeczy traktuję siebie jako coś najważniejszego, bo jestem człowiekiem, jestem ten naczelny, jak my to nazywamy. Ale czy jestem składnikiem przyrody? Oczywiście, że jestem składnikiem przyrody i przyroda może zbudować jeszcze ciekawszy system. Ten system, chociażby niedawno, objawił się tutaj na naszym terenie, tak? Gdzieś tam na górnych partiach naszej drugiej rzeki. Ja uważam na słowa i też muszę uważać, bo przecież algorytm jest niemiłosierny. I to jest też rodzaj al, czyli sztucznego wybierania słów, które powoduje to, i tak mamy popuszczone dużo więcej, możemy powiedzieć, ale i tak możemy nagle stracić ten kanał. Nie za bardzo bym chciał, dlatego też trzeba troszeczkę mieć świadomego zachowania.
Świadomego zachowania po to, żeby funkcjonować. Funkcjonować w jakimś tam systemie. Przyglądam się dlaczego? Dlatego, że zupełnie inna osoba przyszła z Border Collie i tutaj to jest piesek, ale na szczęście nie obsikał tutaj tych krzaczków, tylko się dziwię, bo no, prowadza na smyczy. No i to jest to, że tutaj właśnie przeskakiwał przez te krzaczki, o których się tak oburzyłem w stosunku do tych ludzi, którzy już typowo obsikał tamtego, bo gdyby obsikał ten piesek, to też bym tutaj chyba wybuchł znowuż z jakąś pretensjami do świata. No ale tak jest. No, trzeba przyznać, że no właśnie to jest to, że nie potrafimy znaleźć wyjścia tego. Jo! Przejebałeś! Nie? Przejebałeś je. Całe? Ale fajnie. No i też rodzice kupują rower po to, żeby dzieciaki skakały na nim. No i w porządku, no mogą skakać, dopóki się Dawaj, no teraz bardziej, no. i dopóki coś się nie stanie, ale potem będzie kaleką, no i będziemy go utrzymywać społecznie, bo rodzice nie wytłumaczyli, że rower nie do tego powinien działać. No i sobie to robi, ale w bardziej bezpiecznym miejscu, a nie tutaj, gdzie właściwie jest park, kiedy są specjalne tory. I co wcale nie jest daleko, bo tutaj stąd do parku jest ważniejszego, czyli Parku Poniatowskiego jest kawałek na rowerze, to jest kawałeczek i tam jest specjalnie wybrany teren, który jest przygotowany do tego. No i oczywiście smarkacz wjechał nogą w kwiatek i no co tu ukrywać, no ale może dostanie mu się kiedyś po nosie i udaje wielce mądrego. Dokąd ja doleciałem? No chyba im zwrócę jednak uwagę. Też jakoś lekko. Weź tak się mega teraz trochę. Nie, bo ja w te nie chcę wierzyć. No ale zobaczymy. No bo to jest następne, że rodzice nie wychowali kultury, tylko wychowali, że im się należy. Wszystko. Kupują rower, kupują tam jeszcze coś, ale nie żądają od tych dzieci wykorzystania tego w odpowiedni sposób. No odjechali już sobie. Chyba doszło do nich, chociaż nie wiem, czy doszło, ponieważ znudzili się. O, to by było bardziej prawdopodobne. No i właśnie ta cywilizacja też się będzie nudzić. Jedna jest radość w tym wszystkim, że słuchając pana Zaręby, mówił o wprowadzaniu do sztucznej inteligencji, o pewnych działaniach, które są destrukcyjne, które sam system sam siebie niszczy i zawiesza się. I teraz na czym polega to zawieszenie? Tak jak w matematyce, w ekonomii jest czeski błąd, który jest też systemem, że jakieś małe uchybienie i automatycznie cały rachunek się nie składa. Tak jak jest chociażby no, w geometrii, czy jak układacie te czekoladki, tam w pewnym momencie czekoladki nie ma tego kwadraciku i wszystko pasuje, a potem odpowiednio ustawiając ta czekoladka znowu szkodzi, z czego korzystają niektórzy oszuści tak zwani. Tak jak i są pewne sposoby, co dzisiaj się oczywiście najbardziej, co tu ukrywać, w
pożywieniu używa, tak? Jakieś utrwalaczy, poprawiaczy smaku i bez konsekwencji potem, co będzie dalej. To, co się testuje w tej chwili na zwierzętach, że większość piesków odchodzi na bardzo poważnego raka. Zresztą moje pieski też odeszły. I dopiero po czasie zrozumiałem, na czym to polega. I mam nadzieję, że moja harciczka już nie będzie tak funkcjonować, kiedy American Staffordy żyją przy dobrym wyżywieniu i przy racjonalnym, co uważałem, że nie ma wpływu, ponieważ w Polsce jest wszystko ok, ale to nie jest prawda. Jednak używa się i co tu ukrywać, najbardziej, no co tu jest takim krwiożerczym, Roundup. Jak macie te obruszki takie dla piesków, w nich jest używany i to jest bardzo niebezpieczne. I potem teraz jest kilkanaście tysięcy pozwów o to, że osoby trzymające psy, nie psy, a ludzie mają, ponieważ głaszczemy psa i w ten sposób przenosimy na siebie. No więc to jest takie pośrednie i właśnie to jest to, gdzie ten al będzie występować, w jakiej formie on będzie występować, na ile on się nauczy i na ile on będzie promieniował tą swoją wiedzą. Chciałem zaznaczyć, dlatego że jest teraz waga. Waga już się rozpoczęła. Waga, pierwsza dłada samca jest wagi, ale jeżeli bierzemy w tym po raz pierwszy, to mówię tutaj na YouTubie, bo na wykładach nie, ale jeżeli jest pierwsza, to jest początkiem, czyli baranem. Czyli baranem tego układu i tych negocjacji umysłowych, które są, które w umyśle sobie trzeba ustawić, bo one są początkiem i początkiem do czego idącym. Czyli idącym do tego następnego znaku, który jest skorpionem pograniczem życia i śmierci i umrze ta prawda, czy przyciągniemy do psychologii działania skorpiona i do Feniksa, który uniesie nas w niebiosa i będziemy prawie że równi Stwórcy, bo tworzymy nowe życie, czy nową ideę. Idea też tworzy życie. Dla idei bardzo dużo osób odeszło. To w literaturze jest to dosyć częste. Także tutaj mamy naprawdę wiele sposobów i wiele sposobów myślenia, dlatego wagi jako wagi już osobowe są bardzo trudne, już najbardziej trudni są mężczyźni w tym momencie. I kobiety też są zresztą wyjątkowo, no co tu powiedzieć, ale atrakcyjne i potrafiące zagrać tym wszystkim, tym swoim uwodzeniem. I w każdym momencie ta waga jest bardzo ważna, bo waga jest dla nas pierwszym znakiem, który daje nam możliwość świadomego bycia sobą. To jest ta druga półkula i otwiera te trudniejsze formy znaków. Te znaki, które były są, tak się mówi też, że są bardziej pierwotne. Nieprawda, że są pierwotne, tylko waga jest tym samym, co baran, bo rozpoczyna swoją ćwiartkę, tak jak rozpoczyna rak, tak jak rozpoczyna koziorożec, tylko w różnych dziedzinach, ale ta dziedzina wagi jest najbliższa nam. I ona jest takim punktem rozwoju intelektualnego i psychicznego każdego z nas. I dlatego tutaj wszystko, co się dzieje w tej obserwacji, dotyka tylko wyłącznie nas.
Dlatego, że jeżeli nie potrafimy tego, nie wybrniemy z tej astrologicznej matni, tylko zostaniemy w tym skorpionie i zostaniemy zdegradowani albo po prostu zutylizowani. I wtedy, jeżeli nastąpi utylizacja, no to jest eutanazja. No czy naszych myśli, czy naszych swobód, o których mówiłem wczoraj, o których mówiłem wcześniej. A jesteśmy w fazie jeszcze wpływu panny i możemy o tej strukturze cały czas się wypowiadać do nowych. I każdy element, który nas buduje, buduje w ten sposób, że on realizuje ten plan. Ten plan, który jest planem bardzo istotnym dla świadomego rozwoju naszej psychicznej kontemplacji czy medytacji. Bo jeżeli nie będziemy medytować i kontemplować i budować tego wszystkiego, bo przez modlitwę, poprzez i komunikować się z Twórcą, wtedy to wszystko runie. Runie tak runęło tam, w tamtych cywilizacjach czy tamtych czasach. Albo będzie się przedostawać poprzez kastowość. I ta kastowość będzie istniała i w którymś momencie ta kastowość zostanie zniszczona i zniszczona cywilizacja i wkroczy apokalipsa świętego Jana. Z tymi wszystkimi swoimi końmi i z całym tutaj, z całą historią zniszczenia, czyli destrukcji. Właściwie, no co tu? Powstałeś z popiołu, w popiół się obrócisz. I Feniks zatriumfuje tylko w której formie. I dla wagi jest to świadomość, która jest świadomością rzeczywistą. Wagi wszystkie pojmują, o czym ja mówię, i one mogą dopowiedzieć dużo więcej. Jeżeli możecie, to piszcie. Dlaczego nie? Dlatego też świadomość wagi jest dużo wyższa niż chociażby świadomość skorpiona. Dlatego, że skorpion myśli nie tak. Waga myśli tak jak baran, tylko w innej formie. Z kolei skorpion myśli tak jak byk, tylko w innej formie. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie nauczymy się dynamiki, która jest wstępem do nowoczesnej astrologii, no to w takim razie zostaliśmy zdegradowani do tych, którzy opuścili cywilizację i zaczynają, przyjmują zupełnie inny charakter, bo zaczynają chodzić na zewnętrzu, a nie we wnętrzu stopy. I wtedy, no co tu ukrywać, ale zaczynają królować chyba kopyta. I wtedy nazywamy to obróconym pentagramem i wtedy mamy kłopoty z intelektem. A przecież waga jest opozycją do samej świadomości i do rozwoju psychicznego. Także kończę, bo już chyba za długo tutaj dysputę prowadzę z Państwem i monolog, a wolałbym już przejść do dialogu, ale jeszcze troszeczkę i będziemy mogli sobie pomarzyć we dwoje, czy w troje, czy w pięcioro o tym, że te myśli będą wymieniane, nie tylko moje spojrzenie, które jest dla mnie bardzo istotne, bo ja tak myślę i uczę Państwa, czym swojego myślenia nie, to nie jest moje myślenie, to jest myślenie ogółu. Pana Wojciecha Zaręby nie znam, a jest to największa postać w tej chwili w historii światowej i jest to człowiek, od którego będzie zależeć więcej, jak od Elona Muska czy kogokolwiek. To jest najciekawsze, bo on jest tego twórcą.
On jest, to jest rzeczywisty Twórca i człowiek, od którego zależy właśnie ta przyszłość. Jakie bariery, jakie szlabany pozakłada na to ujarzmienie prawdy. Bo prawda jest po jednej i po drugiej stronie, tylko z której strony patrzymy. Czy patrzymy z tego pentagramu normalnego, który chroni, czy patrzymy z tego odwróconego, który namawia. Namówiono nas na wyjście z tego raju i wyszliśmy i właśnie tutaj, jeżeli mamy tego Adama, to musimy od tego ten start zorganizować. Jeżeli w tej chwili mamy ten Al który za chwilę zacznie funkcjonować w przestrzeni naszego świata i zewnętrza i będziemy z niego korzystać, to musimy korzystać na tyle świadomi, żeby nie popełnić tych błędów, które popełnili chociażby w naszej najwspanialszej powieści. Faraon, o której już wspominałem i to 3. raz w tej chwili. No więc tutaj rozpoczynając i zaczynając łączyć pętelki i ściągać, czy też uruchamiając synapsy, zwracam uwagę na to, że jesteśmy na początku, a nie na końcu i jeżeli będziemy myśleć, to myślenie nasze może doprowadzić nas do jakiejś ruiny, ale jeżeli będziemy myśleć twórczo i na zasadzie, nazwijmy to nieładnym słowem, bo kolektywnej, czyli każdy jak bratu czy siostrze pomoże, chociaż to też jest niezupełnie, bo w rodzinie najlepiej się wychodzi, jak są nożyczki i można odciąć się od niej, co mnie dotknęło też i zresztą z tego się wyjątkowo cieszę, dlatego że zaczęło mnie to procentować, to odcięcie, a powodem jest to, że zostałem jakby nobilitowany przez otoczenie, czyli nie to otoczenie, ale to rodzinne otoczenie, to dalsze. I to jest najważniejsze, bo pamiętajmy o tym, że wywodzimy się wszyscy od Adama. Jesteśmy jako jednością i nie ma tych, którzy mają trochę więcej, a ci mają trochę mniej. To nie jest tak. Mamy tyle samo. Tylko czym to jest spowodowane? Tym, co zjemy. Powiedz mnie, co jadłeś dzisiaj na obiad, a powiem ci, kim jesteś. Znacie takie powiedzenie? To zostawiam was z tym problemem do jutra. Czy będę prowadził jutro ten dalszy dramat naszej przyszłości? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Jedna rzecz, która jest ważna, że waga otwiera przed nami zupełnie nowe przestrzenie i horyzonty. Także zostawiam was z tą świadomością, a sam zabieram kosmogram, zegar astrologiczny na 23 wrzesień 2024 i przechodzimy do 2005, ponieważ już waga lada moment i ta waga będzie w tych 2 datach funkcjonować, a w rzeczywistości w świadomym rozwoju samego siebie. No cóż, do zobaczenia i do następnego naszego. A was zostawiam z modlitwą. Z modlitwą o to, żeby się nic nie stało, a ci, którzy nie wierzą, z kontemplacją czy medytacją. A ja odchodzę. Ja wiem, czy świadomy, ale po prostu idę drogą wskazaną przez Boga. Do zobaczenia.